Cześć wszystkim i witam na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy mówić o bierniku, jego końcówkach i jego funkcjach. Zaczynamy. I zaczynamy od końcówek biernika. Zaczynamy od rodzaju męskiego i tutaj mamy dwie kategorie rzeczowników i przymiotników. Kategoria nieżywotna i kategoria żywotna. Do kategorii nieżywotnej zaliczamy wszystkie rzeczowniki związane z rzeczami. Dom, samochód, biurko, długopis, komputer itd. I do kategorii żywotnej zaliczamy ludzi i zwierzęta. Brat, ojciec, pies, kot, wujek, artysta i tak dalej. A więc, jeśli chodzi o kategorię nieżywotną, kategoria nieżywotna jest taka sama jak mianownik. Nie ma tutaj żadnych zmian, a więc w przymiotniku główną końcówką jest końcówka y i końcówka i po literach k i g i w rzeczowniku rzeczowniki kończą się na spółgłoskę, czyli bez zmian. Natomiast w kategorii żywotnej tu już mamy inne końcówki i główną końcówką dla przymiotnika jest końcówka ego. I mamy tutaj też końcówkę i ego po literach k i g. I w rzeczowniku główną końcówką jest końcówka a, czyli dla rzeczowników, które kończą się na spółgłoskę. Natomiast końcówkę używamy wtedy, kiedy mamy rzeczownik rodzaju męskiego zakończony na a, na przykład mężczyzna, kolega, artysta, dentysta. Byłoby mężczyznę, dentystę, artystę, kolegę. I dwa przykłady. On ma duży dom, ona ma małego kota. Dom jest to rzecz, a więc mamy taką samą końcówkę, pozostaje bez zmian. Kot to zwierzę, a więc jest to rzeczownik żywotny, a więc używamy końcówki ego i potem końcówki a. Rodzaj żeński, tu już mamy tylko jedną kategorię, tu zmieniamy zawsze, a więc w przymiotniku mamy końcówkę on i w rzeczowniku mamy końcówkęę. Przykład, oni lubią polską zimę. I rodzaj nijaki. Rodzaj nijaki, tak samo jak rodzaj męski nieżywotny, ma takie same końcówki jak mianownik. A więc w przymiotniku jest to końcówka e albo ie. Ie też używamy po literach k i g. I w rzeczowniku mamy końcówkę o, e i Jak tworzymy formy biernika? Dom, pierwszy przykład. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to przedmiot, jest to rzecz, a więc tutaj pozostaje bez zmian. Tak samo samochód. Brat, brata, po prostu dodajemy końcówkę a i kolega, rodzaj męski z końcówką a więc tutaj używamy końcówki e, czyli a zamieniamy na e. Rodzaj żeński, kobieta w mianowniku, w bierniku jest to kobiety, czyli a zamieniamy na e, literatura, literaturę. Taka sama zasada. Rodzaj nijaki, kino pozostaje bez zmian, metro pozostaje bez zmian, w rodzaju nijakim zawsze wszystko pozostaje bez zmian. Jest taki sam, mamy takie same formy jak w mianowniku. I mamy tutaj jeszcze alternację, tak jak w narzędniku, czyli albo ie czasami usuwamy z naszego wyrazu, czyli pies, forma mianownika, w bierniku jest to psa. Dziadek
nie dziadeka, tylko dziadka, ojciec, ojca i jeszcze alternacja z on na mąż, męża. Przymiotnik dobry, dobry. Tutaj opisujemy samochód, a więc nieżywotny, pozostaje bez zmian. Tutaj mamy ojca, a więc w przymiotniku będzie to dobrego. Usuwamy y i dodajemy końcówkę ego. Potem mamy budynek, też przedmiot, też rzecz, a więc nieżywotny, pozostaje bez zmian. I tutaj opisujemy syna, a więc wysoki, wysokiego. Dodajemy końcówkę ego. Rodzaj żeński, dobra, dobrą, a więc a zamieniamy na on, wysoka, wysoką, taka sama zasada. I rodzaj niejaki pozostaje bez zmian. I przechodzimy do funkcji biernika. I pierwszą z funkcji jest dopełnienie po czasownikach w zdaniach twierdzących. Tutaj mamy tylko kilka przykładów czasowników łączących się z biernikiem. Jest to czasownik lubić, czytać, kochać, robić i mieć. Ale warto tutaj wspomnieć, że po większości czasowników w języku polskim używamy biernika. Na końcu prezentacji będzie też slajd, gdzie pokażę więcej podstawowych czasowników łączących się z biernikiem. Przechodzimy do przykładów. Lubię mojego nauczyciela. Lubię mojego nauczyciela. Jest to rodzaj męski, ponieważ w mianowniku miałoby to formę mój nauczyciel, żywotny, a więc końcówka ego, później a. Lubię mojego nauczyciela. Następnie czytam interesującą książkę. Czytam interesującą książkę. Mamy tutaj rodzaj żeński, w mianowniku byłoby to interesująca książka, dlatego mamy tutaj końcówkę on i w rzeczowniku końcówkę e. Następnie kocham moje dziecko. Kocham moje dziecko. Rodzaj nijaki, a więc w mianowniku i w bierniku mielibyśmy tę samą formę. Moje dziecko. Następnie robię pracę domową. Robię pracę domową. Też mamy tutaj rodzaj żeński. Końcówka e i końcówka on. Proszę zauważyć, że mamy tutaj inny szyk. To znaczy na początku mamy rzeczownik, a później mamy przymiotnik. I ostatnie zdanie. Mam nowy komputer. Mamy tutaj rodzaj męski, ale nieżywotny, rzecz, a więc pozostaje bez zmian. W mianowniku mielibyśmy tę samą formę. Nowy komputer. I tutaj ważna informacja, że te same zdania w przeczeniu nie byłyby już w bierniku, ale byłyby w dopełniaczu, ponieważ jedną z funkcji dopełniacza jest negacja biernika. Będę mówił jeszcze o tym więcej w moim następnym filmie. I przechodzimy do drugiej funkcji biernika po przyimkach w sytuacjach dynamicznych. Po przyimkach nad, pod, przed, za, między, na, po i przez. I kilka przykładów. Idę do sklepu po wodę. Idę do sklepu po wodę. W ten weekend jadę nad morze. Idę przez park. Idę przez park. On idzie na kolację. On idzie na kolację. W tym roku oni wyjeżdżają za granicę. W tym roku oni wyjeżdżają za granicę. Ważna informacja, ponieważ
zdania z tymi przyimkami w sytuacjach statycznych pisalibyśmy, mówilibyśmy już nie z biernikiem, a z narzędnikiem. Na przykład on jest na kolacji. Tak, mamy sytuację statyczną. On jest, nie mamy ruchu. Czyli sytuacja statyczna albo jestem nad morzem. Tak samo. Czasownik być, sytuacja statyczna, a więc jest to narzędnik. I trzecią funkcją biernika są to czasowniki z niektórymi przyimkami. Tutaj oczywiście mamy też tylko przykłady, bo jest ich dużo więcej. A więc mam ochotę na pizzę. Mam ochotę na pizzę. Płacę za obiad. Martwię się o mojego psa. Patrzę na sportowy samochód. Gram w piłkę nożną. I tutaj musimy uważać, ponieważ czasami po tym samym przyimku, na przykład po przyimku o, może być to biernik, może być to miejscownik. Tak samo inne czasowniki z innymi przyimkami. Czasami używamy innych przypadków po tych samych przyimkach, a więc musimy to sprawdzać. I czwartą funkcją biernika jest przyimek w z dniem tygodnia. Kiedy chcemy powiedzieć w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek, w sobotę, w niedzielę. Na przykład w środę mam lekcję polskiego. W środę mam lekcję polskiego. Tutaj mamy nawet dwa wyrazy użyte w bierniku, w środę i też po czasowniku mam. Mam lekcję. Następnie w sobotę idę na imprezę. Tak samo. Dwa wyrazy użyte w bierniku. I kolejne zdanie. W piątek będę sprzątać dom. W piątek będę sprzątać dom. Tak samo mamy nawet dwa wyrazy w bierniku. I piątą funkcją jest przyimek za. Za rok, za miesiąc, za tydzień, za godzinę, za moment. Za rok jadę do Australii. Za rok jadę do Australii. Za tydzień mam ważne spotkanie. Za tydzień mam ważne spotkanie. Za godzinę muszę wyjść z domu. Za godzinę muszę wyjść z domu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o funkcję biernika. Przechodzimy teraz do ćwiczeń. A więc teraz musimy uzupełnić zdania, tworząc formę biernika, przymiotników, rzeczowników albo zaimków z nawiasów. I pierwsze zdanie. Lubię. Mamy mój kot. Jaka powinna być poprawna forma w bierniku? Następnie czytam. Robię. On dzisiaj kupuje. Idziemy dzisiaj na. W weekend oni jadą nad. Macie ochotę na. Kto płaci za? Za mam polskiego. Wy nie pracuje. Na czekasz. Chcesz zjeść? Za chwilę przejdę do kolejnego slajdu, gdzie pokażę odpowiedzi. Poprawne odpowiedzi. A więc lubię mojego kota. Mój kot, rodzaj męski,
żywotny, ponieważ jest to zwierzę, a więc w przymiotniku, a tutaj w zaimku dzierżawczym ego, mojego kota, a w rzeczowniku następnie czytam interesujący artykuł, rodzaj męski, ale tym razem nieżywotny, a więc pozostaje bez zmian. Taka sama forma, jaką ma mianownik. Robię pracę domową, rodzaj żeński, a więc końcówki on i e. Następnie on dzisiaj kupuje nowe auto. Nowe auto, rodzaj nijaki, a więc pozostaje bez zmian. Idziemy dzisiaj na kolację. Idziemy dzisiaj na kolację. Kolacja, rodzaj żeński, a więc dla rzeczownika jest to końcówka e. Numer 6. W weekend oni jadą nad jezioro. W weekend oni jadą nad jezioro. Jezioro, rodzaj nijaki, a więc pozostaje bez zmian. Macie ochotę na kawę? Macie ochotę na kawę? Rodzaj żeński, końcówka e. 8. Kto płaci za jedzenie? Kto płaci za jedzenie? Jedzenie kończy się na e, na ie, a więc jest to rodzaj nijaki, pozostaje bez zmian. Za godzinę mam lekcję polskiego. Za godzinę mam lekcję polskiego. Rodzaj żeński i tutaj tak samo rodzaj żeński, a więc e i e. 10. W niedzielę nie pracuję. W niedzielę nie pracuję. Tak samo rodzaj żeński, końcówka e. I dwa ostatnie. Na kogo czekasz? Na kogo czekasz? Kto w bierniku ma formę kogo? Kogo? I 12. Co chcesz zjeść? Co chcesz zjeść? Co w bierniku ma taką samą formę jak mianownik, a więc co? Co chcesz zjeść? I tutaj mam pytanie do Was. Dlaczego w tych zdaniach użyliśmy biernika? To jest Wasze druga część tego ćwiczenia. Zostawcie Wasze odpowiedzi w komentarzach. I przechodzimy do zaimków osobowych w bierniku. A więc ja w bierniku ma formę mnie. Ty, cie albo ciebie. On, go, niego albo jego. Ona, ją albo nią. Ono, je albo nie. My, nas, wy, was. Oni, ich albo nich. I one, je albo nie. I teraz dwie ważne informacje, kiedy używamy drugich form, tak jak ciebie, nią, nie, nich albo nie, i kiedy używamy trzeciej formy z trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, jego. A więc drugich form generalnie używamy po przyimkach, czasami żeby wyrazić emfazę, podkreślenie, i trzeciej formy używamy do emfazy, do podkreślenia. I teraz mamy krótkie ćwiczenie z zaimkami osobowymi. Pierwsze zdanie. Lubisz? Ona lubi. Znam. Znam. Czekasz na. Tak, czekam na. Oni lubią. Znacie. Czekam na już godzinę. Ktoś o pyta.
Za chwilę przejdę do kolejnego slajdu z odpowiedziami i z wyjaśnieniem. A więc lubisz go? Lubisz go? Mamy on, trzecia osoba, liczby pojedynczej, rodzaj męski. Nie mamy przyimka. Nie jest to emfaza, a więc używamy pierwszej formy. Ona je lubi. Okay? One w wybierniku mają formę je. Znam ją. Znam ją. Nie jest to emfaza, nie mamy przyimka, a więc używamy pierwszej formy. Znam ich. Czekasz na mnie. Czekasz na mnie. Tak, czekam na ciebie. Tak, czekam na ciebie. Dlaczego tutaj użyliśmy ciebie, a nie cię? Dlatego, że mamy przyimek na. Po przyimkach używamy drugiej formy. Oni was lubią. Oni was lubią. Znacie nas. Czekam na niego już godzinę. Czekam na niego już godzinę. I tutaj mamy też drugą formę. Nie go, tylko niego, ponieważ też mamy przyimek na. Czekam na. I ostatnie, ktoś o nią pyta. Ktoś o nią pyta. Dlaczego nie ją, a nią? Ponieważ też mamy przyimek o. I jeszcze na koniec zaimki wskazujące i zaimki przeczące w wybierniku. A więc zaimki wskazujące. Ten w wybierniku ma formę tego. Jeśli mówimy o rzeczownikach żywotnych. Jeśli mówimy o rzeczownikach nieżywotnych, mamy dwie takie same formy. Ten, mianownik, ten w wybierniku tak samo. Ta, tę i to w wybierniku tak samo to. Znam tego mężczyznę. Naprawiłem ten samochód. Czytasz tę książkę. Czytasz tę książkę. I zaimki przeczące. Nikt w wybierniku to będzie nikogo. I nic w wybierniku będzie tak samo, czyli nic. On o nic się nie martwi. On o nic się nie martwi. Na nikogo nie czekam. Na nikogo nie czekam. I tutaj, tak jak mówiłem, przedstawiam slajd z większą ilością czasowników, które łączą się z biernikiem. A więc to wszystko, jeśli chodzi o biernik. Tutaj chciałbym się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że film był dla Was bardzo pomocny. Bardzo proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Do zobaczenia na kolejnym filmie już w następną niedzielę o dopełniaczu. Cześć!